poprzedniej audycji o wstrząsających informacjach dotyczących rynku najmu, podaży, walki o najemców rozmawiałem z Hanną Milewską-Wilk, pracownikiem naukowym. Dzisiaj natomiast z Marcinem Drogomireckim o tym, co dzieje się na rynku najmu, zresztą nie tylko, bo również na rynku sprzedaży mieszkań, w podaży ofert, co dzieje się z cenami, jakie może być ROI z takiej inwestycji. O tym porozmawiamy. Jeżeli interesuje Ciebie rynek nieruchomości, subskrybuj ten kanał. Przypominam, że na stronie symen24.pl te same audycje widzisz z takimi danymi i wykresami w formie bardziej statycznej niż na naszym tutaj kanale. Zapraszam również do dyskusji na Discordzie, linki na dole w opisie macie. Marcinie, powiedz nam krótko, jak to jest z cenami i z podażą ofert nieruchomości do wynajęcia mieszkań? Coż my tutaj widzimy? Dzień dobry Państwu, dzień dobry Tomku. Tak, początek roku, luty już, ale zaglądamy na rynek najmu mieszkań, rynek krajowy ogólnie i rynki lokalne w ujęciu tych największych miast. Wiadomo, tam ten ruch na rynku najmu jest największy. No i tak, w skali całego kraju mamy obecnie ponad 1/4 ogłoszeń o wynajmie mieszkań więcej niż w tym samym okresie roku ubiegłego. To duża zmiana i świadczy o tym, że ten rynek w jakiejś mierze się nasycił z jednej strony, jeśli chodzi o poszukujących ofert mieszkań do wynajęcia, a z drugiej strony tych ofert najmu cały czas nowych przybywa na rynku. Może tak na początku skupię się właśnie na tym porównaniu rok do roku. W Warszawie mamy obecnie o ponad 50% więcej ofert wynajmu mieszkań niż rok temu. To ogromna zmiana. Jak spojrzymy na pozostałe duże miasta, no to ewidentnie w Warszawie ofert wynajmu mieszkań przybyło najwięcej. W Krakowie też niemały wzrost, 30% w porównaniu rok do roku. We Wrocławiu podobnie, prawie 30%. Poznań prawie 35% ofert wynajmu mieszkań więcej jest w tej chwili niż w roku ubiegłym, w tym samym okresie. W Gdańsku o 1/4 więcej, w Łodzi prawie o 40% ofert więcej niż w lutym 2023 roku. Krótko mówiąc, we wszystkich miastach ofert wynajmu mieszkań przybywa. Drugi słupek, druga tabelka, to z kolei porównanie obecnej sytuacji z tym, co się działo na rynku najmu mieszkań przed 2 laty, tuż przed wybuchem wojny na Ukrainie, kiedy jeszcze do Polski nie napływali uchodźcy, a jeżeli, no to w jakimś malusieńkim jeszcze wówczas stopniu. Wtedy mówiliśmy, że ten rynek odżywa, że tych ofert przybywa. Sytuacja, można powiedzieć, była stabilna, normalna. Jak to wygląda w porównaniu z dniem dzisiejszym? No właśnie, w tej chwili mamy o 25% więcej ofert na rynku niż 2 lata temu. W Warszawie ten wzrost w porównaniu z rokiem 2022 to 17%, w Krakowie prawie 50%, we Wrocławiu ofert wynajmu mieszkań jest dziś więcej niż 2 lata temu, aż o 70%, podobnie w Gdańsku, w Łodzi ponad 40%, w Poznaniu ponad 36%. Krótko mówiąc, ten rynek, ta podaż ofert mieszkań do wynajęcia cały czas rośnie. Mieliśmy to, można powiedzieć, załamanie, chociaż trudno nazwać to załamaniem, po prostu ogromny popyt wywołany wybuchem wojny i napływem uchodźców, ale ta sytuacja, jak widać, jest już za nami. Rynek szybko się odbudował.
z różnych powodów. Z jednej strony z uwagi na to, że ceny znacząco wzrosły, więc to zainteresowanie mieszkaniami do wynajęcia jest dziś niewątpliwie mniejsze, bym powiedział, ostrożniejsze. Z drugiej strony, no właśnie, ci uchodźcy, którzy w ostatnich miesiącach, w ostatnich latach szukali mieszkania do wynajęcia, oni już te mieszkania albo wynajęli i w nich mieszkają, albo w międzyczasie zdążyli wyjechać, czy to z powrotem na Ukrainę, czy też gdzieś dalej na zachód. Kolejny czynnik, który niewątpliwie wpłynął na sytuację obecną na rynku najmu mieszkań, to fakt, że część potencjalnych klientów mogących obecnie wynajmować zrezygnowało z najmu, ponieważ skorzystało z oferty bezpiecznego kredytu 2%, zakupiło mieszkanie i w tej chwili z najemców stali się właścicielami i mieszkają w swoich mieszkaniach. Jaka to część popytu? No to jest trudne do określenia, ale nie ma wątpliwości, że bezpieczny kredyt 2% jakoś w jakimś stopniu na popyt na rynku najmu także wpłynął. W poprzednim odcinku naszego programu, zapraszam, link na dole, właśnie informacje z Instytutu Badań Rozwoju Miast i Regionów. I to są podane informacje o ilości mieszkań wynajmowanych, o rosnącym ilości mieszkań wynajmowanych, można powiedzieć potężnie, bo w ciągu 20 lat dwudziestokrotnie wzrosła liczba ofert mieszkań do wynajęcia. Zobaczcie sobie tamten film. Nic więc dziwnego, że ten rynek się w jakiś sposób nasyca. Może jeszcze się nie całkiem nasycił i nie wszędzie, ale się nasyca. Jeżeli szacowane jest, że mamy 1 300 000 mieszkań, mniej więcej, w tym najmie takim prywatnym, nazwijmy to, no to te prawie 100 000 osób, które skorzystało z bezpiecznego kredytu 2%, z których część na pewno była najemcami, no to już jest jakaś proporcja w stosunku do tego. No i pamiętajmy też, że nigdy nie jest tak, że 100% mieszkań jest wynajęte, bo taki rynek byłby po prostu rynkiem dysfunkcyjnym. Zawsze musi być jakaś pula mieszkań, które stoją do wynajęcia, raz mniejsza, raz większa. Wróć jeszcze do sezonowości, bo mówiłeś zawsze o tym, że koniec roku to jest po prostu mniejsza ilość w ogóle zgłaszanych ofert. Sen taki świąteczny, ale też chyba taką jedną z dużych grup są również studenci, którzy znowu teraz tych ofert nie wybierają, prawda? Tak, oczywiście. Jeśli chodzi o rynek najmu, mamy bardzo dużą sezonowość, zarówno jeśli chodzi o podaż, jak i popyt. No popyt to wiadomo, że największy notujemy, można powiedzieć, od początku sierpnia do drugiego tygodnia października. To jest rokrocznie szczyt popytowy na rynku najmu, tak zwana gorączka studencka. Natomiast jeśli chodzi o podaż, no to cóż, podaż największa jest tuż przed wakacjami, czyli czerwiec, lipiec. Wtedy mamy największy napływ ofert, ponieważ właśnie studenci w dużej mierze wtedy te mieszkania zwalniają. Natomiast największą taką lukę, można by powiedzieć, obserwujemy na rynku najmu mieszkań na przełomie roku. Właśnie od początku grudnia do mniej więcej drugiego tygodnia stycznia mamy zwykle najmniej ofert wystawionych w portalach. Z czego to wynika? Osoby prywatne, które, to też jest ważna sprawa do podkreślenia. Jeśli chodzi o rynek najmu, to około 70% ofert wynajmu mieszkań to oferty bezpośrednie. Około 30% to oferty, które są w gestii biur nieruchomości. Jest to, można powiedzieć, odwrotna proporcja niż w przypadku rynku sprzedaży, gdzie tam z kolei około 70% ofert mieszkań na sprzedaż znajduje się w biurach nieruchomości, a 30% oferowanych jest bezpośrednio. Zatem wracając do ofert wynajmu mieszkań, no właśnie, pod koniec ubiegłego roku, jak spojrzymy na statystyki serwisów, to właśnie wtedy tych mieszkań było najmniej do wynajęcia, ale
Od początku stycznia ta liczba ofert dynamicznie rośnie, no i nic nie wskazuje na to, żeby ona miała jakoś szybko wyhamować. Może ten okres jeszcze feryjny w jakiś sposób wpływać na podaż, natomiast generalnie spodziewam się, że w kolejnych miesiącach ofert wynajmu mieszkań będzie przybywać. Wracając jeszcze na chwileczkę tylko do tej proporcji agencje i oferty prywatne, to warto uzupełnić po prostu wielu pośrednikom mało się opłaca wynajmowanie mieszkań, praca na wynajmie mieszkania, ale też i ludzie, którzy mają na przykład te małe mieszkania, łatwe do wynajęcia, gdzie w zasadzie łatwo jest zdobyć najemcę, czy dość łatwo, wystarczy kilka złotych opuszczenia czynszu, no po prostu niechętnie korzystają z usług pośredników, postrzegając je jako zbyt drogie, chociaż trzeba też powiedzieć, że no, rośnie rynek takich firm, które zajmują się zarządzaniem, nawet najmem i właściwie chyba w każdym większym mieście wojewódzkim jest taka jedna albo nawet kilka, nie tylko zresztą wojewódzkim koniecznie, jedna lub kilka firm, które taką pracę wykonują, ale przejdźmy do cen najmu, czyli jak wyglądają nasze czynsze. Czynsze na rynku najmu mieszkań można powiedzieć, że się ustabilizowały. Po tym wielkim wzroście, który obserwowaliśmy w 2022 roku, 2023 rok już można powiedzieć przyniósł stabilizację i tak naprawdę ta stabilizacja trwa nadal. O ile ceny mieszkań na rynku sprzedaży mocno wzrosły, to właśnie stawki czynszów na rynku najmu zmieniły się w niewielkim stopniu. Jeśli chodzi o Warszawę, stawki średnie, stawki netto za wynajem kawalerki nieznacznie poszły w dół. O ile w październiku ubiegłego roku za kawalerkę właściciele żądali średnio 2700 zł miesięcznie, o tyle teraz ta cena spadła do 2600. Podkreślam, są to stawki netto, do których należy doliczyć czynsz dla administracji i opłaty za prąd i gaz. Jeżeli przyjmiemy, że taki czynsz za kawalerkę to jest około średnio 500 zł, no to w tej chwili można powiedzieć, że wynajem kawalerki to jest około 3100 zł w Warszawie. Mieszkania dwupokojowe, stawki pozostały stabilne, około 3600 zł netto za takie mieszkanie trzeba obecnie zapłacić w Warszawie. Mieszkania trzypokojowe nieznacznie stawki poszły w górę o nieco ponad 4%. Średni czynsz za mieszkanie trzypokojowe w Warszawie w tej chwili to 4900 zł. Za mieszkanie czteropokojowe wzrost jest nieco większy tej średniej, prawie 10%. Stawka średnia za czteropokojowe lokum w stolicy to 6800 zł. Ja od razu powiem, z czego to wynika, bo to też warto mieć na uwadze. To nie jest tak, że wszystko drożeje. Po prostu te mieszkania tańsze, czteropokojowe, trzypokojowe, również wynajęły się w tym okresie, bym powiedział, tego boomu studenckiego, że wynajmowali je studenci w kilka osób i na rynku zostały te mieszkania o wyższym standardzie, często luksusowe, stąd te ceny tych dużych mieszkań średnie, tych mieszkań, które są na rynku, są w tej chwili wyższe. Jeśli chodzi o Kraków, kawalerka średnio 2200 zł i tu też obserwujemy stabilizację. Mieszkania dwupokojowe, nieznaczny spadek, 2900 zł netto za miesiąc najmu, niewielki, jak wspomniałem, spadek i znowuż mieszkania 3 i 4-pokojowe, tu średnie stawki nieco poszły w górę, także dlatego, że na rynku pozostały głównie te o wyższym standardzie. We Podnoszę Wrocławiu rękę, podnoszę rękę, bo tak. chciałem zwrócić uwagę, że jak się patrzymy na tą tabelę, no bo każdy może sobie przeczytać te ceny i tak niekoniecznie musimy czytać wszystkie, to zauważcie, że te małe mieszkania, 1-2 pokoje, nie rosły w Warszawie, nie rosły specjalnie w Krakowie lub nawet taniały.
To samo dotyczy Wrocławia, w Poznaniu tak samo. No, w Gdańsku tam akurat zapaść, można pseudo zapaść, tak? W tych większych mieszkaniach. No i Łódź troszeczkę odwrotnie, ale ona jest taka trochę specyficzna w tym zestawieniu. Cóż to może oznaczać? Czy to przypadkiem znów nie jest wpływ również bezpiecznego kredytu 2%, w którym, jak podają dane, no ogromną większość kupujących, korzystających z tego kredytu to były single. Jak sądzisz? Tak, jak najbardziej. Z tej oferty rządowej skorzystali przede wszystkim, tak jak mówisz, single, tudzież pary nieformalne. No i to spowodowało przede wszystkim właśnie odpływ klientów z tego rynku najmniejszych mieszkań, jedno- i dwupokojowych. Pytasz o Łódź? No tutaj wzrost jest rzędu 100 zł w tym porównaniu, jeśli chodzi o kawalerki. No, przyjąłbym to też jako taki margines błędu. Być może wynika to z tego, że te mieszkania, które obecnie są na łódzkim rynku, są w nieco wyższym standardzie, zostały te lepsze, stąd ta średnia jest trochę większa. No właśnie, i teraz chciałbym, żebyśmy tak jeszcze, zanim przejdziemy do w ogóle cen ofertowych mieszkań, gdzie tam też jest ciekawie, to żebyśmy jeszcze rzucili oko na taką, no właśnie, na takie ROI, jak ono może wyglądać. Oczywiście od razu mówię, to jest średnia, którą Marcin tłumaczy. Jedni mogą mieć lepiej, drudzy gorzej. Potrafisz nam wytłumaczyć ten diagram? Oczywiście, skoro go przygotowałem, to i potrafię go wytłumaczyć. Przyjmując, że w Warszawie w tej chwili średnia cena ofertowa za kawalerkę to około 550 tysięcy złotych. Tak naprawdę ta średnia jest wyższa, ale przyjmijmy, że wydaliśmy na zakup kawalerki 550 tysięcy złotych w tej chwili. Wprowadzimy ją na rynek najmu i wynajmiemy ją za średnią stawkę, jaka w tej chwili jest, czyli 2600 zł miesięcznie netto, czyli nie wliczamy tutaj opłat dla administracji i opłat za prąd, gaz czy internet, więc te 2600 to jest taki czysty czynsz. Jeżeli to mieszkanie będziemy wynajmować przez 11 miesięcy w roku, tak się przyjmuje do obliczeń. Oczywiście fajnie jest, jeżeli mamy najemcę, który podpisze umowę na 3 lata czy 5, to świetna sprawa, ale dla takiego uproszczenia, zracjonalizowania rachunku przyjmujemy, że najemca mamy przez 11 miesięcy, a przez 1 miesiąc szukamy kolejnego, bo oni się zmieniają. No to jeżeli wyjdziemy z tych założeń, uwzględnimy podatek ryczałtowy w wysokości 8,5% od naszego zysku z najmu, no to wychodzi, że roczna stopa zwrotu, czyli ten ROI, jest na poziomie 4,76%. Czy to dużo, czy to mało, to każdy z Państwa musi sobie odpowiedzieć sam. Warto te procenty skonfrontować z zyskownością innych inwestycji, typu inwestycje na giełdzie, lokaty w banku, zakup obligacji. Na pewno są w tej chwili lepsze sposoby inwestowania pieniędzy niż mieszkanie, niż kawalerka. A tutaj jeszcze jest jedna istotna niewiadoma. Nie wiemy, jak w dłuższej perspektywie czasowej zmieni się wartość samej kawalerki, bo oprócz tego, że czerpiemy zysk z najmu, no może się okazać, że za 10 lat ta kawalerka będzie kosztowała już nie 550, a 700 tysięcy czy 800, no to wtedy jeszcze dodatkowo zarabiamy na wzroście wartości samej nieruchomości. 3 Ale miliony może jak to się kosztować będzie za zmieniać, 10 tego lat. nie wiemy. 3 miliony może kosztować za 10 lat. Tego nie wiemy, ale dlatego jak porównuje się inwestycje, to nie powinno się liczyć tej przyszłej wartości, bo ona jest również niepewna.
Dodam, dlaczego powiedziałeś, że 550 to jest cena średnia, ale naprawdę jest wyższa. Co to miało znaczyć? No, tak naprawdę średnia cena kawalerki w Warszawie w tej chwili na rynku wtórnym to jest około 580 tysięcy złotych. No ale przyjąłem, że inwestor, który chce kupić kawalerkę pod wynajem, no, szuka czegoś tańszego. Przyjmijmy, że jest to 500 tysięcy czy 520. Do tego, jak dojdą opłaty u notariusza, podatek PCC, jakieś, że tak powiem, wykończenie, wyposażenie tej kawalerki, no to wziąłem jako taki punkt wyjścia 550 tysięcy złotych. Ja Oczywiście myślę, moglibyśmy startować od 700, nie ma problemu. Ja myślę, że patrząc się nie tylko na Warszawę, ale w ogóle na wszystkie miasta, ale na takie większe miasta szczególnie, tam gdzie wchodzi najem instytucjonalny i gdzie działają właśnie te firmy, które zarządzają nawet chociażby tym najmem w imieniu innych osób, to chciałem powiedzieć, że wyraźnie widać, że będzie konkurencja na razie to jakością tej oferty. Już takie mieszkania umeblowane jakimś złomem, który mógłby być na działce równie dobrze, to już nie będą chętnie wynajmowane. Jakieś piecyki gazowe, piece akumulacyjne, elektryczne, to też raczej już nie będzie to chętnie brane. Po prostu trzeba trochę zadbać o jakość, więc te takie wytanianie na tym mieszkaniu też nie do końca jest dobre, bo po prostu może nie być najemców. Najemca nie chce mieszkać w chlewie. To jest. Czy wiesz co, Tomku, powiedziałbym tak, będzie rosła różnorodność ofert. Ja myślę, że chętni na te mieszkania w najniższym standardzie też zawsze się znajdą. No tyle tylko, że czynsz, jaki będziemy mogli za takie mieszkanie wziąć, będzie znacznie mniejszy od średniej, tak? Bo będą osoby mało zarabiające, będą osoby, które będą skłonne w kawalerce mieszkać we czwórkę, jacyś nie wiem, budowlańcy z Azji. Na pewno takie tanie mieszkania będą miały wzięcie, natomiast tak jak mówię, no przez to, że będą tanie, niedoinwestowane, nieatrakcyjne, no to będzie specyficzny typ najemcy, no i zarazem adekwatnie niższy czynsz. Budowlańcy z Azji mogą również zostać w cudzysłowie skoszarowani w jakichś budynkach, które są często pod miastem, bo na przykład są też takie domy, które mają po 11-12 pokoi jednorodzinne z lat 80., które dzisiaj są puszczane w najem na takie właśnie przedsięwzięcia, gdzie tam mieszka cała spora grupa osób. Rozmaicie się z tym najmem dzieje. Dodam tutaj, że oczywiście przykład Marcin wybrał tendencyjnie, bo w innych miastach jest to ROI lepsze i w ogóle jest taka zasada, zasada trudno powiedzieć, ale to jest co widać na rynku, że w niektórych mniejszych miastach, gdzie mieszkania są tańsze, to ROI z czynszu, z wynajmu wychodzi lepsze, mimo że sama kwota czynszu jest niższa. To jest jedna uwaga. Druga rzecz, to chciałbym się zapytać Ciebie jeszcze, bo badałeś tą Warszawę, najdroższa i najtańsza kawalerka, no bez jakichś tam takich super studio na Złotej 44. No to rozstrzał cenowy, jeśli chodzi o kawalerki na rynku wtórnym w Warszawie jest bardzo duży. Najtańsza, jaką w tej chwili znalazłem w ofercie w serwisie ogłoszeniowym, kosztowała 300 tysięcy. Było to 20-metrowe mieszkanie na Woli. Oczywiście w starym budownictwie do remontu. Natomiast najdroższa kawalerka 40-metrowa na ulicy Piwnej za niecałe 1 200 000, czyli czyli jak weźmiemy w przeliczeniu na metr kwadratowy, to w pierwszym przypadku mamy 15 tysięcy złotych za metr kwadratowy, w drugim przypadku 40-metrowe za 1 200 000, no to mamy 30 tysięcy złotych za metr kwadratowy. Dla tych, co nie wiedzą, Piwna to jest stare miasto. Mieszkanie bez dojazdu, ale Bez garażu, z dużą ilością kawiarni i sporą ilością w ciągu dnia hałasu turystów. Jak ktoś lubi, może tam mieszkać. A jak, Marcinie, powiedz mi, zmieniają się ceny mieszkań, to też warto wiedzieć.
I teraz z rynku najmu przechodzimy na rynek sprzedaży. Tak, rynek sprzedaży też wciąż jest bardzo ożywiony, mimo że bezpieczny kredyt 2% skończył się, już ta oferta nie obowiązuje, ale wiemy, że zapowiadany jest kolejny program rządowy Kredyt na Start, który niewątpliwie, że tak powiem, działa na zmysły zarówno kupujących, jak i sprzedających. No i tak, ceny mieszkań na rynku wtórnym nie przestały spadać mimo zakończenia programu Bezpieczny Kredyt 2%. One w dalszym ciągu rosną. Te apetyty wciąż żyją tymi informacjami, które docierały zewsząd pod koniec ubiegłego roku. Mówię o apetytach właścicieli, którzy zamierzają sprzedać mieszkanie. No i tak, w Warszawie w tej chwili średnia cena metra kwadratowego to prawie 17 400 zł i jest to o 26% wyższa kwota niż przed rokiem. Rekordzistą niezmiennie pozostaje Kraków, w którym średnia cena metra kwadratowego no już jakiś czas temu przebiła 16 000, zbliża się do 16 400 na rynku wtórnym i jest to wzrost w skali roku o ponad 37%. Również wysokie, prawie o 1/4 wzrosty zanotował Wrocław i Poznań. Jeśli chodzi o inne miasta, no tu stawki wzrosły rok do roku nieco mniej, ale też są to na 100% wzrosty i co ważne, pewnie wiele osób oczekiwało, że właśnie wraz z zakończeniem tej fali popytowej, którą wygenerował bezpieczny kredyt 2%, że ceny staną albo nawet zaczną spadać. Rynek nieruchomości cechuje duża bezwładność, tak więc fakt, że popyt wyhamował od początku tego roku, przełoży się na ewentualne wyhamowanie cen dopiero za 3, może 4 miesiące i to też pod warunkiem, że nie wystąpią jakieś inne istotne czynniki. Fazy rynku wyglądają zazwyczaj tak. Kiedy jest taki moment, kiedy obroty już spadają, ale ceny, szczególnie ofertowe, jeszcze rosną. I to jest przesilenie rynku, gdybyśmy się spojrzeli na wykres cen. Potem przez długi czas zaczyna się taka faza, że spadają zarówno obroty, jak i ceny i wtedy po prostu rynek mamy, jeżeli patrzymy na wykres cen, to taki jadący w dół cały czas. Ale potem mamy taką fazę, że niektórzy się nie orientują jeszcze, nadal obniżają swoje ceny ofertowe, a obrót już rośnie i to nam zapowiada taki przełom, czyli odbicie rynku. A potem mamy znowu jazdę w górę, obroty rosną, ceny rosną. I spójrzmy sobie, to jest rok 2008, to są lata od 2008 do 2013, to jest od właśnie 2013 powiedzmy, zależy w jakiej miejscowości, no i potem dalszy wzrost cen. Dodam tutaj, że nasz rynek już parę razy się układał do zaśnięcia, ale skutecznie przeszkodziły temu na przykład programy pomocy związanej z COVID-em, zerowych stóp procentowych, programy właśnie związane z bezpiecznym kredytem 2%, albo też zachęta do inwestowania w najem z powodu dużej liczby Ukraińców przybywających do Polski. Marcinie, jak sądzisz, w jakiej fazie rynku teraz jesteśmy? Czy dręczy nas niepewność programu Mieszkanie na Start? Niewątpliwie ta niepewność nas dręczy. Natomiast udręki to jedno, a rzeczywistość rynkowa to drugie. No, ja myślę, że w tej chwili ewidentnie ten popyt na mieszkania będzie słabszy w najbliższych miesiącach. To przełoży się na to, że część osób, które obecnie oferują mieszkanie na sprzedaż, no, zwiększy się ich elastyczność, czyli te ceny, które widzimy i na których ja też bazuję, ceny ofertowe, zaczną się w momencie transakcji, dogadywania transakcji, zaczną się obniżać. Krótko mówiąc, to, co będziemy widzieli w ogłoszeniach,
nie będzie się pokrywało z tym, za ile rzeczywiście te mieszkania są sprzedawane. Ale tak jak mówię, to nie wydarzy się dziś, jutro czy za tydzień. To jest kwestia czasu, kwestia tego, żeby właściciele dojrzeli i zreflektowali się, że no boomu już nie ma. No i te ceny, które często są naprawdę mocno wygórowane, ponieważ pamiętajmy, że osoby sprzedające na przykład mieszkanie dwupokojowe w bloku z wielkiej płyty sugerują się wysokimi cenami wszystkich średnich cen mieszkań dwupokojowych, a już z pewnością też tych relatywnie nowych. Że one są wysokie, to ja też będę chciał za to mieszkanie dużo. No nie, jak będzie mniej klientów, to oni z tej oferty zbliżonej cenowo będą wybierać po prostu te mieszkania lepsze, te gorsze, o niższym standardzie. Siłą rzeczy nie będą się tak dobrze sprzedawać, no i będą musiały stanieć. Ale tak jak mówię, czy one będą musiały, czy nie będą, no to zobaczymy, jakie będą kolejne doniesienia ze strony rządowej, jakie ewentualne programy, jaka kroplówka dla rynku mieszkaniowego zostanie podłączona. Czyli, krótko mówiąc, jest kilka czynników wprowadzających niepewność. Pierwszy to na przykład działania właśnie władz, ewentualne programy typu Mieszkanie na Start, które mogą stymulować popyt, nie budząc i nie wzmacniając podaży, czyli to może być czynnik, który pobudzi ceny. I mamy teraz taką półroczną przerwę między wygaszonym w tej chwili, czy też ostygłym, bezpiecznym kredytem, a oczekiwaniem na mieszkanie na start. Nie wiemy, musimy patrzeć, zobaczymy, co się stanie. Druga sprawa, z której niewiele osób zdaje sobie sprawę, to jest to, że my coraz bardziej zaczynamy wspierać politykę klimatyczną Unii Europejskiej. Nasz rząd wycofał wszystkie protesty z TSUE, ale przecież na całym świecie, czy w Europie protestują rolnicy. Przeciw czemu oni protestują? Przeciwko właśnie tym ochronie klimatu i szalonym decyzjom niektórych Unii Europejskiej. A nie wiem, czy wy wiecie, że decyzja Unii, wprowadzanie EPPD to jest wymóg w zasadzie, że za 6 lat wszystkie mieszkania mają być znacznie mniej chłonne energetycznie niż obecnie. Ma być zlikwidowana możliwość sprzedaży i wynajmu mieszkań w klasie G. W Polsce na razie to jest trudne, bo na razie nie mamy klas energetycznych. Zostaliśmy na końcu, ale kiedyś będziemy musieli je wprowadzić. Co oznacza, że część mieszkań, i to wcale niekoniecznie wielka płyta, bo na przykład zasoby gminne czy to jest takie stare mieszkania w kamienicach mają znacznie gorzej, one będą właśnie cierpiały z tego powodu tych klas. I nie będziesz ich mógł wynająć, więc zastanów się, czy warto kupować takie mieszkania pod wynajem, ale też to wszystko oznacza wzrost kosztów budowy. Mniej więcej o 20%. W zależności od tego, jaki budynek, czasami trochę mniej, czasami trochę więcej, przyjmijmy 20%. Czy przy tych wysokich cenach, jak dołożymy jeszcze 20% wzrostów kosztów budowy, to nas będzie stać na mieszkania? Pytanie musicie sobie sami odpowiedzieć. Zastanówcie się nad tym, co się dzieje, i to też może spowodować znowu, jeżeli nie stać mnie na mieszkanie, bo jest bardzo drogie, no to idę wynajmować. Banki mają niby wspierać te takie super energetyczne budynki, ale znowu to będzie tak, dobrze, dostaniesz lepszy kredyt teoretycznie, a droższe mieszkanie. Tak więc ja nie wiem, Marcinie, czy wszystko będzie taniało. Nie jestem taki przekonany. Musimy się patrzeć na to, bo te protesty chyba rolników no, mogą otworzyć wielu osobom oczy w Unii. Tak, ja bym to jeszcze dodał ogólnie demografię. No, tak jak wspomniałeś, tych czynników, które wpływają na rynek nieruchomości jest dużo. Pamiętajmy o demografii, pamiętajmy o tym, o czym mówiliśmy na początku, o rynku najmu. Jeżeli tych mieszkań niewynajętych będzie przybywać na rynku, to też one będą trafiać na rynek sprzedaży i będą zasilać tę pulę ofert. Przy mniejszym popycie mogą
powodować zatrzymanie cen lub spadki. Pamiętajmy też, o czym zawsze przypominamy, o Ukraińcach, którzy są, mieszkają, żyją, pracują u nas, ale jeżeli coś się zmieni na wschodzie, daj Boże, w pozytywną stronę, czyli wojna się zakończy, myślę, że część z nich opuści te wynajmowane mieszkania, wróci do siebie, więc znowuż ten rynek najmu zanotuje jakąś turbulencję. No, tak jak mówię, tych czynników, które wpływają na rynek sprzedaży mieszkań jest tak wiele i one w tak nieprzewidziany sposób mogą się zmieniać, czego zresztą doświadczyliśmy w ostatnich latach, jeszcze właśnie wojna i epidemia, i stopy procentowe w górę, w dół. Teraz też zastanawiamy się, czy inflacja będzie spadać, czy jednak będzie rosnąć, czy wynagrodzenia będą rosnąć i w jakim tempie. Do tych niepewności dodajmy jeszcze na przykład to, że może zmienić się ustawa o ochronie lokatorów, chociaż z drugiej strony może zostać zaostrzona albo złagodzona. Zmiana na złagodzenie tej ochrony spowoduje, że więcej osób będzie odważyło się wynajmować mieszkania. Jest też program budowy mieszkań komunalnych w dużej ilości. To dopiero on oczywiście zaowocuje za wiele lat, no bo czas budowy jest jakiś określony, kilka lat, ale czy ten program zostanie w ogóle zrealizowany, też się okaże. No to cóż, żyjemy w takim niepewności. Jeżeli chcecie śledzić rynek nieruchomości, subskrybujcie ten kanał. Będziemy mówili o wszystkich zmianach w prawie, o wszystkich zmianach w programach właśnie na przykład kredytowych i pamiętajcie, że na cement24.pl ta sama audycja z takimi wykresami w lepszej formie. Zachęcam również do pisania w komentarzach nie tylko opinii o tym, co sądzicie o rynku, ale również sugestii nowych tematów. Cześć, trzymajcie się.